1 sierpnia 1944 roku ostatnie polskie oddziały wylądowały na plażach Normandii. Tego dnia w Polsce rozpoczęło się powstanie warszawskie. Żołnierze I Dywizji Pancernej o tym nie wiedzieli, ale ich największym pragnieniem było wyzwolenie ukochanej ojczyzny. Nazywano ich Czarną Brygadą, pancernymi skrzydłami, a na czele polskiej dywizji stanął generał Stanisław Maczek, który podczas kampanii wrześniowej zabłysnął niekonwencjonalną taktyką w starciu z mającym znaczną przewagę przeciwnikiem. Mawiał, że żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich narodów, umiera tylko dla Polski. Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej wraz ze swoją brygadą przemierzył drogę m.in. przez Węgry do Francji, gdzie w lutym 1940 roku został dowódcą polskiej lekkiej dywizji zmotoryzowanej, ale po kapitulacji Francji Polacy otrzymali rozkaz odwrotu i przedostania się do Anglii. 25 lutego 1942 roku na rozkaz naczelnego wodza generała broni Władysława Sikorskiego generał Stanisław Maczek otrzymał rozkaz zorganizowania i objęcia dowództwa nad nowo powstałą I Polską Dywizją Pancerną. 2 lata później, po wylądowaniu we Francji, Polaków włączono do I Armii Kanadyjskiej, rozpoczynającej operację Total-Ice. Pierwsza dywizja otrzymała zadanie przerwania niemieckiej obrony w rejonie Caen-Falaise. Polacy toczyli zażarte boje o wzgórze Mont Ormel, nazywanego przez generała Maczka Maczugą, oraz miasteczko Chambois, gdzie prowadziła ostatnia droga, którą oddziały niemieckie mogły wycofać się z normandzkiego kotła. Niemcy nacierali na polskie pozycje desperacko, ale bezskutecznie. Krwawe walki trwały aż do 22 sierpnia, podczas których dywizja zniszczyła około 570 czołgów i pojazdów, 100 dział i wzięła ponad 5000 jeńców. Straty jednak też były duże, poległo około 450 żołnierzy i stracono 80 czołgów. Generał Montgomery tak później opisał te walki w swoich pamiętnikach. Pod Falaise my zamknęliśmy Niemców jak w butelce, a polska dywizja pancerna była korkiem tej butelki. Po tej bitwie Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu w stronę Belgii, a wojska alianckie rozpoczęły za nimi pościg. Pierwsza dywizja pancerna przekroczyła belgijską granicę 6 września przed godziną 14, nie napotykając po drodze nieprzyjacielskiego oporu, wjeżdżając dosłownie w morze białych krzyży. Przed Polakami rozpostarło się pobojowisko z czasów I wojny światowej. W tych okolicach w 4 krwawych bitwach poległo prawie 1 000 000 żołnierzy. Dywizja zatrzymała się pod Ypres z zadaniem zdobycia miasta. Generał Maczek postanowił, że artyleria polska na miasto strzelać nie będzie, że w tej wojnie Ypres musi pozostać nietknięte. Z zebranych informacji wynikało, że Niemcy zorganizowali punkt oporu w rejonie dworca kolejowego. Drugi pułk pancerny obstawił wszystkie drogi wyjazdowe z miasta i do ataku pośpiesznie ruszyły 2 kompanie z 9 batalionu strzelców. Bez większych problemów dotarli do targowiska w centrum miasta, gdzie wzięli sporo jeńców, w tym oficerów sztabowych. Po chwili w jednym momencie cały rynek się zaludnił. To mieszkańcy, widząc polskich żołnierzy, ocenili, że to już koniec okupacji ich miasta. Bardzo szybko pojawiły się transparenty z napisami Vive la Pologne. Dziewczęta całowały żołnierzy, nie zwracając uwagi, czy są brudni i zarośnięci. W pewnym momencie tę karnawałową atmosferę przerywa seria strzałów z wieży kościelnej. Tłum rozbiegł się, a plac w kilka chwil opustoszał. Ogień przybierał na sile i wyglądało na to, że niemiecka obrona jest znacznie silniejsza niż sądzono. Polscy strzelcy odpowiedzieli ogniem z broni maszynowej, a następnie zasypali Niemców pociskami z kwiatów, co doprowadziło Niemców do błędnego przekonania, że do ataku ruszyły czołgi. Dlatego szybko wywiesili białe flagi.
W czasie tego starcia doszło do zabawnego zdarzenia. Jak wspomina kapitan Drożak, strzelec smoliński, kryjąc się przed ogniem niemieckich moździerzy, wpadł na jakieś podwórko, gdzie ku swojemu przerażeniu natyka się na uzbrojonych Niemców. Na jego widok wszyscy przerażeni podnoszą ręce do góry. Po chwili Smoliński wyprowadza z dumą 5 oficerów i 44 szeregowych. Kiedy udało się opanować całe miasto z broniących się wrogów, zebrano na rynku wszystkich schwytanych jeńców. Belgowie ponownie wybiegli na ulicę i od nowa zaczęło się świętowanie. Żaden wystrzał już go nie przerwał i było wreszcie naprawdę wolne. Żołnierze generała Maczka ruszyli dalej w kierunku miasta Roeselare, kierując się na północny wschód przez Passchendaele. W akcji wyzwolenia Roeselare Polakom pomagają mieszkańcy miasta, co było także cechą taktyki generała Maczka. Ogromne zasługi w rozpoznaniu gniazd przeciwpancernych i karabinów maszynowych oddaje młoda nauczycielka Simone Breche. Wykorzystywała do tego swój rower i przepustkę nauczycielską. Walki w Roeselare trwają do około 3 nad ranem i kończą się całkowitym oczyszczeniem miasta z Niemców. Polacy biorą około 400 jeńców i duże ilości sprzętów. Mieszkańcy owacyjnie dziękowali Polakom za wyzwolenie. W czasie walk o Roeselare padł rozkaz zdobycia ważnego węzła komunikacyjnego w mieście Tielt. Celem było odcięcie Niemcom odwrotu. Przed południem 8 września patrol zmierzał ciasnymi uliczkami Tielt w kierunku centrum miasta. Kiedy już prawie byli u celu, doszło do potyczki z Niemcami. Okazało się, że miasto jest bardzo silnie bronione. Po ciężkich i krwawych walkach z udziałem czołgów, pierwsza dywizja wyzwoliła Tielt. Podstawowy sprzęt używany przez pułki pancerne I Dywizji stanowiły czołgi M4 Sherman. Były jednymi z najliczniej produkowanych czołgów zbudowanych dla sił alianckich. Były one szybkie i zwrotne, zużywały też stosunkowo niedużo paliwa, ale odstawały od znacznie cięższych niemieckich Panter i Tygrysów. Przeważnie jednak Shermany działały jako wsparcie piechoty i spisywały się w tej roli bardzo dobrze. W momencie wejścia do działań bojowych w sierpniu 1944 roku czołgi te stanowiły wyposażenie wszystkich 3 pułków pancernych, po 52 czołgi w każdym pułku, w tym po 12 w prezentowanej wersji Shermana Firefly VC, czyli rozbudowanej wersji M4 Sherman. Generał Maczek poruszał się jednym z szybkich czołgów Cromwell 4, znajdujących się w szwadronie dowodzenia. Do pewnego stopnia czołgi alianckie były w stanie przywrócić równowagę, wykorzystując swoją przewagę liczebną i mobilność, aby zaatakować bardziej wrażliwe strony niemieckich czołgów. Ale jakościowo niemieckie czołgi były lepsze. Kiedy jeszcze trwały walki o Tielt, szwadrony 2 Pułku Pancernego oraz 10 Pułk Dragonów zajęły pozycje na północnej części Ruiselede. Celem było uniemożliwienie wycofania się Niemców z strony Antwerpii i Gandawy. Niemcy bronili się bardzo zaciekle, a walki przedłużały się. Uderzenie wsparł 3 Szwadron Shermanów oraz lotnictwo. Około godziny 20 Ruiselede zostało wyzwolone. Niemcy po ciężkich stratach zostali zmuszeni do wycofania się. Drogę pokryły ciała poległych oraz zniszczony sprzęt. Ten dramatyczny widok przypominał scenerię z miasta Chambois, stąd utarło się określenie Małe Chambois. Tak na rysunkach wyzwoleńczy szlak przedstawił Marian Walentynowicz, korespondent wojenny przy I Dywizji Pancernej, ale również architekt, pisarz, rysownik oraz prekursor komiksu w Polsce. To właśnie Marian Walentynowicz jest autorem rysunków legendarnego koziołka Matołka oraz zaprojektował odznakę I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, który przedstawia orła spadającego z nieba do walki. Do Gandawy wkroczyła 3. Brygada Strzelców, owacyjnie witana przez mieszkańców.
Belgowie szczególnie docenili fakt, że pierwsza dywizja pancerna starała się minimalizować straty wśród ludności cywilnej. Kolejnych miast nie zdobywano szturmem, lecz oskrzydlano, zmuszając Niemców do odwrotu. Owacyjnie witane w Gandawie wylały się oddziały pancerne na kwietne pola Belgii, między Gandawą, Saint-Nicolas i Antwerpią aż po rzekę Skaldę. Wspominał dowódca drugiego pułku pancernego podpułkownik Stanisław Koszucki. 15 września II Korpus Kanadyjski z wchodzącą w jego skład pierwszą dywizją pancerną otrzymał ważne zadanie, jakim było zdobycie portu w Terneuzen. Jednak, żeby go zdobyć, trzeba było zaatakować dwa miasta położone w pobliżu – Axel i Hulst. Miało to ułatwić dalsze działania wojsk kanadyjskich w Zelandii, w rejonie Breskens, Beveland i Walcheren. Generał Maczek przegrupowuje dywizję. Część oddziałów otrzymało rozkaz osłony Gandawy od północy, a grupa złożona z oddziałów 3. Brygady Strzelców przechodzi w okolice miejscowości Sint Pauvels w celu znalezienia miejsca na przeprawę przez kanał Hulst. Następnego dnia o godzinie 8:15 jako pierwszy granicę belgijsko-holenderską przekracza polski 9 Batalion Strzelców Flandryjskich. Po wkroczeniu do Holandii żołnierze szybko przekonali się, że mają do czynienia z niezwykle trudnym terenem dla broni pancernej. W dodatku ten teren znajduje się poniżej poziomu morza. Niemcy wykorzystali ten fakt i zatopili większość powierzchni, przez co pozostały tylko nieliczne drogi dostępne dla czołgów. Miejscowość Axel położona była na wzgórzu i stanowiła naturalny bastion obrony. Podczas ostrzału artylerii niemieckiej saperzy z 10. kompanii budują nad kanałem most. Jednak okazało się, że nie posiadają wystarczającej ilości elementów, przez co na drugi brzeg mogły się przedostać jedynie transportery typu Bren Carrier, ale nie ciężki sprzęt. Atakowane jest również miasto Hulst. Ostrzeliwana jest wieża bazyliki świętego Wilbrorda, która służyła Niemcom jako punkt obserwacyjny. Wczesnym rankiem 17 września Niemcy pod osłoną gęstej mgły kontratakują pojazdami opancerzonymi wspieranymi przez artylerię, przez co obrona 10 Pułku Dragonów załamuje się i zostaje zmuszona do odwrotu. Polacy ponoszą ciężkie straty w tym rejonie. Zginęło 25 żołnierzy i została rozbita spora ilość sprzętu wojskowego. Dzisiaj w tym miejscu stoi pomnik w kształcie krzyża, wykonany z elementów budowanego tam mostu. Polskie wojska dokonują przegrupowania i na rozkaz dowodzącego tym zadaniem pułkownika Skibińskiego powtórnie podejmują próbę forsowania kanału Axel-Hulst. Kolejnego dnia Polacy wkraczają do Axel, ale Niemcy cały czas bronią swoich pozycji. Walki toczą się na ulicach, przez co wiele budynków mieszkalnych zostaje poważnie uszkodzonych. Ostatecznie Axel i Hulst zostają wyzwolone przez Polaków, po czym polskie oddziały ruszyły w stronę Terneuzen. Niemiecka 712 Dywizja Piechoty zostaje zmuszona do ucieczki w pław przez Skaldę, nie stawiając większego oporu w Terneuzen. Tym samym Polacy jako pierwsi dotarli do rzeki Skaldy i był to początek bitwy o Skaldę. To zwycięstwo dało przyczółek i ułatwiło dalsze działania I Armii Kanadyjskiej. Warto zwrócić uwagę, że polscy żołnierze nie byli zupełnie wspierani przez lotnictwo i artylerię aliancką. Stało się tak zapewne dlatego, że w tym samym czasie w okolicach Arnhem miała miejsce operacja Market Garden. W drugiej połowie września pierwsza dywizja pancerna pozostała w tych okolicach, spędzając czas na naprawach sprzętu
i na odpoczynku po 20-dniowym nieprzerwanym pościgu za Niemcami. Do oddziałów wracali żołnierze po rekonwalescencji, przybyło kilkunastu ochotników z Francji, ale co było fenomenem, jeśli chodzi o aliantów na froncie zachodnim, do polskich oddziałów w ramach uzupełnień zgłosiło się 25 byłych żołnierzy Wehrmachtu, Polaków siłą wcielonych do niemieckiej armii, którzy podczas niewoli wyrazili ochotę wstąpienia do polskich sił zbrojnych. 28 września pierwsza dywizja pancerna została przeniesiona z kanadyjskiego II Korpusu do brytyjskiego I Korpusu dowodzonego przez generała Crockera, wchodzącej w skład kanadyjskiej I Armii. Zadaniem kanadyjskiej I Armii było zdobycie reszty obszaru aż do Mozy, a tym samym opanowanie rejonu rzeki Skaldy oraz otwarcie dostaw do portów Antwerpii. Pierwsza dywizja, już w składzie brytyjskiego I Korpusu, otrzymuje zadanie uderzenia z nadkanału Turnhout w kierunku północnym na Tilburg i Bredę. Obszar ten był bardzo trudny do prowadzenia działań pancernych. Był to teren płaski i poprzecinany wieloma kanałami i rowami, miejscami podmokły. W niedzielę 1 października Polacy rozpoczęli działania wojenne w Brabancji. Polacy wjechali do wsi Zondereigen i kierowali się w stronę belgijsko-holenderskiej enklawy Barle-Hertog-Barle-Nassau. Natarcie nie powiodło się z uwagi na niezwykle silną linię armii niemieckiej. W walkach brały udział niemiecka 719 Dywizja Piechoty, wzmacniana pododdziałami 203 Air Stats Battalion i elementami 331 Dywizji Piechoty. W wyniku działań prowadzonych na północ od Turnhout pogłębiono klin wbity w niemieckie ugrupowania obronne. 6 października polscy żołnierze otrzymali rozkaz zaprzestania działań zaczepnych. Mieli zabezpieczyć zdobyty zalesiony obszar w okolicach wioski Alfen do czasu nadejścia posiłku. – 20 października ruszyła nowa ofensywa wojsk sprzymierzonych na Bergen-op-Zoom, Rosendael, Wilhelmstadt, Bredę, Tilburg i Hertogenbosch, znana pod nazwą Operacja Fissant. Polacy otrzymali zadanie ataku na północ, zdobycia Bredy i Meerdijk, gdzie znajdowały się mosty na Hollands Diep, otwierające drogę do Rotterdamu. 26 października Polakom udało się opanować Gilze, Dorst i Molenschot, zdobywając dogodne pozycje do uderzenia na Bredę. Droga do Mozy wiodła właśnie przez to brabanckie miasto, stanowiące ważny węzeł komunikacyjny, a jednocześnie punkt obrony niemieckiej. Rankiem 29 października cała dywizja naciera na Bredę. Oddziały polskie zaatakowały stanowiska nieprzyjaciela wokół Bredy jednocześnie z dwóch kierunków. 10. Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem pułkownika Tadeusza Majewskiego obeszła miasto od wschodu i północy, dążąc do odcięcia jego załogi od kanałów Wilhelminy i Mark. Natomiast 3. Brygada Strzelców pod dowództwem pułkownika Franciszka Skibińskiego uderzyła na Bredę od południa. Niemcy bronią się zaciekle, ale zgromadzone w mieście jednostki były przygotowane na szturm od strony zachodniej. Umocnieni w betonowych bunkrach, porozmieszczani w oknach, na dachach i w piwnicach domów, Niemcy bronią się z uporem. Generał Maczek zdecydował się wziąć miasto szturmem, bez przygotowania artyleryjskiego. Po latach dowódca wspomina, że sukces kampanii był oparty na szybkości i zaskoczeniu, a dywizja celowo unikała ostrzału i bombardowania, by oszczędzić to piękne miasto. Mimo rozpaczliwej obrony niemieckiej, przeciw natarcia dwoma pułkami na nasze zewnętrzne północne skrzydło, już od świtu 29 października oddziały i od południa, i od północy walczą na skrajach miasta, a do nocy miasto zupełnie opanowują. Wciąż jest cudna, słoneczna, powiedziałbym polska jesień, gdy wjeżdżam do Bredy. Wkraczających Polaków owacyjnie witały tłumy Holendrów, którzy przygotowali na tę okazję biało-czerwone flagi i transparenty z napisem „Dziękujemy wam Polacy”. W
całym mieście organizowano festyny i zabawy z udziałem polskich wyzwolicieli. Breda stała się prawdziwie polskim miastem. Żołnierze przyjęci zostali z wielkim entuzjazmem i gościli w wielu holenderskich domach. Nawiązało się wiele znajomości i przyjaźni. Wielu pancerniaków tutaj znalazło swoje przyszłe żony i po wojnie osiedliło się na stałe. Do dziś ślady upamiętniające wyzwolicieli można znaleźć w całym mieście. Dziesięć lat po wyzwoleniu zbudowano tę piękną kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej jako dar miasta Breda dla polskich wyzwolicieli. Pomnik zwycięstwa przedstawiający walczące dwa orły, polskiego na górze z niemieckim. Ten niemiecki czołg średni, Panzerkampfwagen Panther w wersji D, został podarowany przez Wojsko Polskie gminie Breda w pierwszą rocznicę wyzwolenia 29 października 1945 roku. Pantery były uznawane za najlepsze czołgi II wojny światowej. Były produkowane w trzech wersjach A, D i G. Głównym atutem był pancerz przedni, więc w pojedynkach czołowych Pantera miała druzgocącą przewagę, ale była podatna na trafienia w bok, gdzie pancerz był znacznie słabszy. W wyniku tego podstawową taktyką czołgów aliantów było wykorzystywanie przewagi liczebnej do zajścia Panter od flanki. Polacy ruszyli dalej na północ przez miasto Esterhout. Niemcy po wyparciu z Bredy zajęli pozycje obronne w okolicach Markkanal. Po ciężkim ostrzale do zmierzchu polskim oddziałom udaje się przedostać na drugi brzeg i zdobyć Wrachelen i Den Hout. Bardzo pomocnym okazuje się współdziałanie brytyjskiej 7. Dywizji Pancernej oraz holenderskiej brygady imienia księżniczki Ireny. 4 listopada dywizja rozlewa się już szeroko na północ od kanału Mark, zajmując szereg miejscowości: Made, Helkant, Wagenberg, Terheiden. Następnego dnia dochodzi do ciężkiej wymiany ognia w Hogeswaluwe. Niemcy jako wsparcie mają do dyspozycji nowe typy dział, Sturmgeschütze oraz ciężkie czołgi Tygrys. Zajęli też domy mieszkańców Hogeswaluwe, a obie wieże kościoła wykorzystują jako punkty obserwacyjne. Polacy otrzymali wsparcie lotnicze, które zbombardowało pozycję wroga. Walki trwały cały dzień. Pod wieczór Niemcy wycofali się, zostawiając sprzęt wojskowy, swoich poległych żołnierzy i podpalając za sobą domy. Im bliżej Hollandsdiep, tym trudniej było się poruszać pojazdom pancernym. Niemcy wyłączyli pompy odprowadzające wodę z pól, przez co zalali niemal cały ten obszar. Ciężki sprzęt musiał poruszać się po ciasnych groblach, tym samym stając się łatwym celem dla nieprzyjaciela. Tą właśnie drogą podążały polskie wojska w stronę Meerdijk. Droga była całkowicie zablokowana przez potężne żelbetonowe bloki. Na jednym z tych bloków widnieje napis 8 listopada 1944 oraz symbol 1. Dywizji Pancernej. Tuż obok znajduje się gospodarstwo, z którego ostrzeliwano Polaków. W Meerdijk Niemcy stworzyli liczne umocnienia i stanowiska obronne. Zamierzali jak najdłużej bronić mostów, którymi ewakuowali na drugą stronę swoje wojska. Ostatecznie po ciężkich walkach Polacy 9 listopada zdobyli Meerdijk. Jednak wycofujący się Niemcy zniszczyli za sobą obydwa mosty. Meerdijk podczas walk zostało ewakuowane z ludności cywilnej, a większość budynków bardzo ucierpiała od ognia artylerii.
Po zdobyciu Meerdijk Polacy przeszli do działań obronnych nad rzeką Moza i od 10 listopada aż do 7 kwietnia 1945 roku dywizja skupiła się na przyjmowaniu uzupełnień, szkoleniu oraz dozorowania wyznaczonego kilkudziesięciokilometrowego odcinka brzegu Mozy. Na przełomie roku 1944-45 generał niemieckiej armii Kurt Student liczył na powodzenie operacji w Ardennach i za wszelką cenę chciał utrzymać przyczółek Kapelsche Vier, by mieć w perspektywie miejsce, z którego można przeprowadzić kontratak na Antwerpię. Alianci aż 5 razy atakowali przyczółek. W akcji brały udział oddziały brytyjskie, norweskie, kanadyjskie oraz polska pierwsza dywizja pancerna. Wykorzystano wszystkie dostępne środki. Dziesiątki tysięcy granatów, czołgów, naloty 2 dywizji Spitfire'ów, ale Niemcy byli jednak doskonale okopani i większość tych ataków odpierali. W noc sylwestrową 1944 roku do ataku ruszył 9 Batalion Strzelców bez 2 kompanii, wsparty 3 pułkami artylerii. Polacy dostali się pod krzyżowy ogień, a ich natarcie zakończyło się niepowodzeniem. W ataku na niemieckie bunkry wyznaczono również słynny brytyjski oddział numer 47 Royal Marine Commando, uznawany za najwaleczniejszy, ale również i oni zdziesiątkowani ogniem nieprzyjaciela musieli się wycofać. Ostatecznie 31 stycznia 1945 roku 4 Dywizji Kanadyjskiej w dużej przewadze liczebnej udało się zmusić siły niemieckie do wycofania, ale łączne straty po obu stronach były ogromne. Generał Maczek nazwał nawet rejon Kapelsche Vier naszym małym Monte Cassino. Zginęło lub zostało rannych 1200 żołnierzy. Niestety nie odnaleziono ciał 5 polskich żołnierzy, którzy walczyli w tej bitwie. Obecnie w miejscu, w którym znajdował się niemiecki bunkier, rośnie płacząca wierzba. Niemy świadek tych wydarzeń. Gdy skończyła się zima, generał Montgomery dał rozkaz wojskom sprzymierzonym do przesuwania się dalej na wschód w kierunku Niemiec. Jednak polskie oddziały pozostały w odwodzie. Niepocieszeni żołnierze łącznie z dowództwem poczuli się niepotrzebni. Morale pogarszały się tym bardziej, że docierały do nich informacje z Jałty. Na początku kwietnia wreszcie pierwsza dywizja pancerna rusza do ostatecznej rozprawy z Niemcami. Żołnierze generała Maczka bez większego oporu przemierzają trasę Hertogenbosch-Nijmegen. Najpierw osiągają granicę holendersko-niemiecką w Hennep, następnie przez zrównane z ziemią niemieckie miasta Goch i Emmerich. To nie serdeczna, wesoła Belgia, nie przyjazna Holandia, lecz ponure, milczące Niemcy. Zamiast transparentów i rozradowanej ludności cywilnej, Polaków przywitał przygnębiający widok opustoszałych ulic, zniszczonych niemieckich miast i wsi, gdzie przemykali cywile ze smutnymi, bladymi twarzami. Nigdy wcześniej dywizja nie przeszła w tak krótkim czasie tak wielkiej ilości kilometrów. Trasa marszu kilkakrotnie przecinała granice Holandii i Niemiec, gdzie lokalne oddziały stawiają niewielki opór, broniąc dostępu do granicy ziemi niemieckiej. Polskie czołgi parły naprzód. W tym rejonie ziemia była sucha i lepiej nadawała się do użycia broni pancernej. 12 kwietnia w miejscowości Ter Apel chłopi przekazali informację o niemieckim obozie jenieckim Oberlangen, około 10 km na wschód za granicą z Niemcami. Nie wiedzieli jednak dokładnie, czy Niemcy przetrzymują tam żołnierzy, czy też więźniów politycznych. Z doniesień wynikało jednak, że jeńcami są Polacy. Pułkownik Koszucki zarządził natychmiast patrol, w którego skład wchodziły Sherman dowódcy, 3 transportery opancerzone, jeep i motocykl. Kilkunastoosobowy patrol szybko przejechał ten odcinek drogi, po drodze mijając zupełnie opustoszałe gospodarstwa i domostwa. Jedna z wież odezwała się serią z karabinu maszynowego. Polacy byli już bardzo blisko. Sherman pułkownika Koszuckiego roztrzaskał bramę główną. Niemcy w tym momencie od razu się poddali.
Na spotkanie z oswobodzicielami wyległy z baraków setki kobiet. Wiele z nich nie wiedziało jednak, jakiej narodowości są żołnierze, którzy przynieśli im wolność. W tym momencie w obozie było 1728 kobiet. Tak opisuje moment wyzwolenia Halina Nowak, Ama. Po południu siedziałam przed barakiem, snując marzenia, jak to będzie, gdy znajdę się już po drugiej stronie drutów. Nagle zobaczyłam zbliżającą się od strony lasu kolumnę pojazdów wojskowych, nie niemieckich. Przed drutami zatrzymał się samochód pancerny, z którego wyskoczył uzbrojony żołnierz w mundurze kaki. Wystrzelił serię z pistoletu maszynowego w stronę wieży strażniczej i zawołał głośno: „Czołem, koleżanki!” Po upadku powstania warszawskiego do obozu jenieckiego w Oberlangen zaczęto przyjmować polskie kobiety, uczestniczki powstania. Kolejne 2 dni były bardzo emocjonujące, bo wielu żołnierzy odnalazło tu swoje żony, córki czy siostry. Do obozu przybył sam generał Maczek, entuzjastycznie witany, przywitał kombatantki i wcielił wszystkie kobiety do swojej dywizji. Dla polskiej I Dywizji Pancernej wojna zakończyła się zdobyciem bazy niemieckiej marynarki wojennej w Wilhelmshaven. 5 maja pułkownik Antoni Grudziński przyjął kapitulację dowództwa bazy Kriegsmarine i miasta Wilhelmshaven. W porcie poddało się dowództwo niemieckiej 10 Dywizji Piechoty, dowództwa 8 pułków piechoty i artylerii, 2 admirałów, generał Gericke, 1900 oficerów, 32 000 podoficerów i szeregowców, 3 krążowniki, 18 okrętów podwodnych, tysiące dział i amunicji. Klęska III Rzeszy w wojnie stała się faktem. Kiedy w końcu broń ucichła, polska I Dywizja Pancerna wraz z pierwszą samodzielną brygadą spadochronową jeszcze przez 2 lata pełniła służbę na brytyjskim sektorze okupacyjnym. Generał Maczek, tak jak tysiące polskich żołnierzy walczących w Europie Zachodniej, nie mógł wrócić po wojnie do komunistycznej Polski. Pozbawiono go polskiego obywatelstwa, groziły mu represje. Przez lata, by przeżyć, musiał w Szkocji zarabiać na chleb ciężką pracą, jako barman czy portier w klubie sportowym, ale nigdy nie uskarżał się na swój los. W 1989 roku przywrócono mu polskie obywatelstwo, ale do ukochanej ojczyzny nigdy już nie wrócił. Zmarł w wieku 102 lat w Edynburgu i zgodnie z jego wolą został pochowany na cmentarzu wojskowym w Bredzie razem ze swoimi żołnierzami.